W dzisiejszych czasach mamy bardzo duży problem z natłokiem informacji. Mamy środki masowego przekazu, które pozwalają każdemu wysłać światu swoje przesłanie, to co sądzą o świecie, co by chcieli zmieniać. Swoje oceny przede wszystkim sytuacji, ponieważ inteligentny przywódca chce przedstawić drugiej osobie sytuację, w której po prostu wyciągnie bardzo podobne wnioski do niej i to stworzy więź wspólnego działania. Natomiast problem polega na tym, że jest tego tak dużo i często są oferowane tak bardzo niespójne ze sobą historie, że na podstawie samych tych wiadomości trudno jest nam tak naprawdę orzec, co jest prawdą, co nie jest prawdą, bez bezpośredniego doświadczenia danej sytuacji, które tak jakby stanowi coś bardziej przekonywającego niż informacja, którą nam ktoś dostarczył. I to nawet nie na zasadzie jakiegoś racjonalnego działania, na zasadzie po prostu prostej neurologii, która sprawia, że jeżeli czegoś doświadczamy, to mamy więcej wrażeń na ten temat, więcej skojarzeń, w związku z czym intuicyjnie uznajemy to za bardziej prawdziwe. Ja zasadniczo nie odczuwam takiego problemu. Dzieje się tak dlatego, że każdą informację rozpatruję w kontekście intencji. Intencji człowieka, który wypowiada dany przekaz, że próbuje sobie wyobrazić, o co on walczy, co próbuje uzyskać w tym świecie, w jakim stronnictwie istnieje i co z tego wynika. Wówczas, jeżeli spróbuje się wczuć, również emocjonalnie, tak jakby przyjąć również mapę różnych problemów, które istnieją w życiu danego człowieka, bo od tego również dużo zależy, wtedy jest mi łatwiej zrozumieć, dlaczego człowiek mógł dojść do określonych wniosków. Jest to wręcz bardzo naturalny proces. On zachodzi również, kiedy uczymy się języka. Większość słów, które znamy, nie uczymy się z definicji, nie czytamy słowników. Czasami to robimy, ale większość słów i na przykład w przypadku słowa miłość, ja na przykład odczuwam, że żadna definicja nie jest w stanie do końca wyczerpująco opisać, czym jest miłość. Dlatego, że mam bardzo dużo intuicji, które powstały w mojej głowie, kiedy słyszałem słowo miłość i kiedy obserwowałem sytuacje, które ludzie dookoła nazywali tym słowem. To w nieunikniony sposób prowadzi do tego, że każdy rozumie słowa troszeczkę inaczej. My, Europejczycy, mamy tendencję do tego, żeby dzielić to, co widzimy, na obiekty, czyli bezpośrednie rzeczy, które widzimy. I to jest ten wspólny bodziec, który łączy wszystkie sytuacje, które wyrażamy poprzez relacje, przez procesy, które się dzieją. Więc na przykład twarz to jest obiekt, drzewo to jest obiekt, ale widzimy, że obiekty wchodzą ze sobą w relacje, mają czynności, które mogą wykonywać. Kiedy uczymy się języka, to w naszej podświadomości zachodzą miliony procesów, które są w gruncie rzeczy bardzo podobne do sztucznych sieci neuronowych lub algorytmów typu machine learning. Po prostu na prostej częstości występowań danych konfiguracji, tak jakby obiektów, relacji, czynności, dopasowujemy sobie znaczenia słów. I w związku z tym, na przykład, jeżeli mówimy zwłaszcza o takich abstrakcyjnych pojęciach, jak demokracja, jak pieniądz, jak sprawiedliwość, każdy z nas dochodzi do trochę innych wniosków na ten temat. Trochę inaczej rozumiemy te słowa. W szczególności każde pokolenie inaczej rozumie pewne słowa.
że pewne znaczenia słów wychodzą tak jakby z użycia, ponieważ przestają być dla ludzi istotne do opisywania świata, który ich otacza. Dla mnie ten proces jest bardzo, ale to bardzo interesujący z ewolucyjnego punktu widzenia, ponieważ po pierwsze nasza percepcja jest bardzo ograniczona. Zawsze jesteśmy skazani na działanie w sytuacji, w której nie rozumiemy wszystkiego, co nas otacza. A jednak potrzebujemy pewności co do zrozumienia danej sytuacji, żebyśmy mogli efektywnie i szybko podejmować decyzje. To prowadzi do tworzenia map mentalnych. Znowu powtarzam, w przypadku Europejczyka będzie to najpewniej zbiór obiektów, relacji i procesów, które między nimi zachodzą. Jest to o tyle ciekawe, że raz, świat się cały czas zmienia, więc siłą rzeczy nie może być tak, że cały czas mamy taką samą mapę myśli, ponieważ relacje się zmieniają. Zmieniają się realia danej sytuacji, więc potrzebujemy jakiegoś sposobu, żeby radzić sobie z tym. I właśnie to jest typowe dla rozmnażania płciowego, że wybieramy życie i śmierć, dlatego, że nie potrafimy w inny sposób poradzić sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, w inny sposób, jak po prostu tworząc ten podobny organizm od zera, który będzie uczył się od początku świata. Każdym razem próbujemy dopasować, słuchając starszych i mądrzejszych od nas, próbujemy zinterpretować, jakie są obiekty, co znaczy dana nazwa dla obiektu, czy dla procesu, czy dla relacji, która zachodzi. I w ten sposób, dzięki temu procesowi, który zachodzi znowu i znowu, po prostu każde nowe pokolenie rozumie świat trochę inaczej. Jest to ważne. Jest to ważne, żeby rozumieć ten proces, bo jeżeli się to rozumie i umie się zmieniać swoją własną perspektywę, to jest właśnie typowe dla intelektualisty, że intelektualista potrafi wczuć się w inny sposób postrzegania świata, skoncentrowany na innych rzeczach, które dla kogoś są istotne, z jakiegoś powodu. Ja na przykład widzę, że moje zainteresowania, jeżeli chodzi o filozofię, jeżeli chodzi o naukę, zwykle skupiają się wokół jednej prostej cechy. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Ponieważ zawsze miałem problemy z tym, że postrzegam świat zupełnie inaczej od innych, a to powoduje zgrzyty w komunikacji. To zawsze prowadziło do tego, że próbowałem wczuwać się w inne sposoby rozumienia świata. To z kolei czyni mnie pewnego rodzaju społecznym kaleką, który po prostu nie potrafi obierać stron w konfliktach. Z drugiej strony jest to bardzo ciekawy, bardzo interesujący sposób przeżywania życia. Jak dla mnie jest to poniekąd wyzwalające, że mam taką przestrzeń mentalną również, ponieważ bardzo istotne dla nas jest tworzenie historii, narracji na temat tego, co przeżywamy. Bo znowu dzięki nim jesteśmy w stanie szybko podejmować decyzje poprzez odnoszenie wydarzeń, interpretację ich w odniesieniu do swojej ideologii, którą wyznajemy. Dzięki temu, że mam taką niszę, której nikt inny nie eksploatuje jej, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, nie jest to popularne, to dzięki temu mam taką sferę życia, w której czuję ten spokój, że duża część mojego postrzegania świata jest nie do zmienienia przez inną stronę. Ktoś mógłby powiedzieć, że to źle, ponieważ opieram się argumentom. Sam przez długi czas myślałem w ten sposób, że to jest imperatyw, żeby dążyć do prawdy. Ale zrozumiałem, że to nie jest takie proste. Dzieje się to tak dlatego, że za każdym razem, kiedy zmieniamy swoją mapę myślową, nasze intuicje przestają działać. To jest w rzeczy samej bardzo trudny proces, żeby przekonfigurować swoją mapę myśli. Zawsze potrzebujemy określonego czasu, żeby nabrać intuicji, jak to wygląda w nowej konstelacji.
To w dużym stopniu tłumaczy odporność ludzi na zmianę. Na zmianę postrzegania, zwłaszcza w przypadku osób konserwatywnych. Ponieważ te osoby właśnie charakteryzują się tym, że albo jest im dobrze w takim postrzeganiu świata, innymi słowy nie mają tego bezpośredniego bodźca, żeby zmienić swoją mapę myśli, ponieważ życie z danym zestawem definicji na temat świata wydaje im się optymalne. Nie widzą potrzeby, żeby to zmieniać. Z drugiej strony, jeżeli komuś życie nie wychodzi, no to bardzo potrzebuje, wtedy czuje nie tak jest, trzeba zmienić znaczenia słów. I to bardzo często właśnie definiuje dużą część sporów politycznych. Kiedy rozmawia ze sobą lewa i prawa strona, możemy bardzo łatwo zauważyć, jak to działa. Że prawa strona na przykład będzie mówić, małżeństwo jest tylko i wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny, mającym na celu wydawanie na świat potomstwa. I to jest granie na prostym sentymencie. Przez długi czas tego nie widziałem, ponieważ to wszystko było dla mnie takie naturalne. Te właśnie sentymenty, na których działa lewa czy prawa strona. W przypadku prawej strony prawicowy polityk zawsze będzie bronił utartych znaczeń słów, ponieważ reprezentuje ludzi, których łączy właśnie to, że nie chcą zmieniać swojej mapy mentalnej, ponieważ ona dla nich zmienia. Patrząc na sprawę w ten sposób, po pierwsze, wypowiedzi takich czy innych polityków mniej angażują mnie emocjonalnie. Jestem w stanie bardziej traktować to jak grę, bo polityka jest grą. A z kolei lewa strona odczuwa, że ta mapa mentalna dla nas nie działa. Więc chcemy ją zmienić. I zaczyna się w ten sposób właśnie konflikt społeczny. Tylko że jeżeli ja podchodzę do tego w ten sposób, jestem w stanie tak naprawdę przełożyć przekaz jednej i drugiej strony na jakąś wersję wydarzeń, która jest ze sobą spójna. Ci są wkurzeni, że życie im nie wychodzi, a tamci nie chcą nic zmienić, bo są zadowoleni. To daje mi punkt odniesienia, żeby spróbować zrozumieć, co dla kogo jest ważne. Kto czego chce i w jakiś sposób próbować dojść do mediacji, do znalezienia takiego sposobu działania, który będzie dla obu stron optymalny. Ta racjonalizacja tego procesu jest bardzo ważna. Z takiego prostego względu, że te sprawy tak naprawdę dotyczą nas w bardzo małym stopniu. W największym stopniu dotyczą nas nasze własne sprawy. Jednak nasze umysły mają bardzo duży problem z tym, żeby słuchając na przykład osoby, która wypowiada jakąś pozycję polityczną, traktujemy to bardzo osobiście, bardzo często. Bardzo trudno jest to obejść. Jeżeli ktoś mówi coś, co jest niezgodne z naszym światopoglądem, mamy problem, żeby to przetworzyć. Już tłumaczyłem, że to jest zupełnie racjonalne, że tak się dzieje. To jest bardzo dobrze. To jest cecha, która rzeczywiście adaptuje nas do otaczającego nas świata. Natomiast tutaj potrzebujemy rozwiązania dla problemu. Właśnie racjonalizacja pozwala zobaczyć sytuację w kontekście i nadać jej odpowiednio mniej zainteresowania i zaangażowania emocjonalnego. Ponieważ to jest coś odległego. To jest coś odległego, co bezpośrednio na nas nie wpływa, więc może niech nie angażuje nas tak bardzo. Im bardziej będziemy racjonalizować, a im bardziej będziemy na przykład emocjonalnie wchodzić w sytuację. Właśnie modelując tymi tendencjami jesteśmy w stanie nadawać sprawami mniejsze lub większe znaczenie. I podkreślam, to się dzieje u każdego. To się dzieje u każdego podświadomie. Te procesy się dzieją. Taka jest moja obserwacja. I właśnie w twojej ścieżce udało mi się stworzyć, wydaje mi się, bardzo dobry sposób na to, żeby modulować tymi tendencjami, dzięki czemu przede wszystkim jestem w stanie zachować komfort. A to znaczy taką sytuację, w której ja czuję się swobodnie, że mogę pomyśleć, że nie ma żadnej rzeczy, która by mnie angażowała jakoś bezpośrednio, że jestem w stanie poradzić sobie ze swoją egzystencją prostymi procedurami.
Dzięki temu jestem w stanie totalnie rozluźnić wszelką intelektualność i po prostu cieszyć się życiem, tak jak teraz, wisząc sobie w hamaczku w lesie, nad jeziorem, obserwując zachód słońca. W ten sposób jestem w stanie realizować wszystkie potrzeby swojego życia, potrzebę kontroli, a jednocześnie potrzebę po prostu beztroskiego cieszenia się życiem. I tego wam życzę, tak bardzo fajnie się żyje. Pokój wam.